Witamy serdecznie, dżentelmeni przy stole. Dzisiaj kontynuujemy naszą rozmowę na temat Pax Renaissance. Myślę, że zajmiemy się w głównej mierze oskarżeniami, ale też tym tematem, jak on działa na dwie osoby. A oskarżać i bronić będą Irek i Piotrek. Cześć, czołem. Cześć, hej. Dobrze, no to tak. Rzeczy, które mi się udało zebrać, wybrałem sobie takie najciekawsze jedynki, dwójki z BGG. Część rozwinąłem o jakieś tam własne przemyślenia. A trójek, czwórek nie brałeś? Bo bardzo często fajne są komentarze przy piątkach, czwórkach, tak? 5/10, 4/10, zwłaszcza poniżej 5, nie? Jak ktoś daje, ale 5 też, nie? Są bardzo fajne komentarze. No, ale wybrałem te najbardziej takie ostre. Tak, i tutaj mamy na przykład, Polacy przodują głównie. O, proszę. Nie, no dobrze, jesteśmy krytyczni, nie? To fajnie, że nie łykamy wszystkiego jak pelikany. Sławek Czy napisał, że gra historyczna z wieloma wielbłądami omijać szerokim łukiem. I to jest bardzo ciekawy wątek, który został rozwinięty na BGG, bo historię, wiadomo, można interpretować różnie. Pojawiają się różne wersje. Dla jednego ta osoba będzie mordercą i despotą, dla innego będzie osobą, która niosła krużganek, kaganek oświaty, nie? I tutaj wypowiedział się też gdzieś tam na BGG Marek Piwoński, który przedstawia się jako historyk, doradca, tłumacz do polskiego wydania Pax Renaissance. I on podał bardzo konkretne przykłady, bardzo konkretne zarzuty w stosunku do informacji na kartach. Wytknął braki w źródłach wiedzy, czy wrzutki z Wikipedii, a nawet wyssane z palca według niego informacje, do których nie ma on dostępu, nie widzi w ogóle Skąd się to wzięło? W żadnych źródłach. W żadnych źródłach tych. Jest to ostry zarzut dla osoby, autora, który raczej chce pokazywać nam grę, która jest symulacją historyczną, bardzo mocno osadzoną w realiach, w rzeczywistości, aczkolwiek Eklund miał często dużo oskarżeń w stosunku do jego chęci przemycania tak jakby jego wersji pomysłu na historię, nie? Więc ciężko mi się odnieść do tego zarzutu. Tutaj, tak jak mówię, padły konkretne informacje, wymienił konkretne karty, dlaczego to i to nie jest prawdą, więc jestem w stanie sobie wyobrazić historyka, który gra w tę grę i go szlak trafia. Mnie nie, bo po pierwsze nie czytam opisów na kartach, chyba że, nie wiem, pójdziesz parzyć kawę czy coś takiego, czy akurat dziecko zapłacze i trzeba do niego, to wtedy sobie pozwolę na chwilę przerwy, bo w tej grze raczej nie skupiamy się na flafie, na kartach. Mimo, że jest, fajnie, że jest, ale zbyt wiele uwagi poświęcamy jednak sytuacji na planszy i temu, co się dzieje. Więc mocny zarzut. Wiesz co, ja jestem jeszcze, bym tak zapytał, to jakby nie oczekuję, że masz odpowiedź, ale jestem ciekaw, czy on napisał ten feedback też do Eklunda, bo na przykład pamiętam, że przy serii zwłaszcza BIOS Eklund bardzo mocno zachęcał do tego, żeby jeżeli ktoś, i tak samo na przykład jest w Living Rulesach, nie? Że jeżeli ktoś ma źródła i jest w stanie pokazać właśnie teksty źródłowe, które obalają jakieś jego hipotezy, to on jest bardzo otwarty na to i jak najbardziej poprawia to, widzisz, to ciekawe. Wprowadza erraty i aktualizuje, tak, to nowe źródło. Nie jest płaskoziemcem, który po prostu trzyma się wiesz co, nie chcę wchodzić w takie dyskusje, bo widziałem też takie zarzuty, że jest właśnie tym antyszczepionkowcem i tak dalej. Musiałbym zobaczyć. To też był powód prawdopodobnie rozstania z Ion. Ale oni się chyba nie rozstali, mi się wydaje. Mi się wydaje, że oni dalej współpracują, nie? Tylko... widzisz, dużo krąży wokół tego. Więc właśnie, jest dużo tych, ja bym chciał u źródeł, że tak powiem, zobaczyć, jak mi ktoś przedstawi. Ja kilka razy prosiłem, żeby ktoś mi przedstawił, wiesz, jakieś linki do dyskusji. To tutaj ważne do słów Eklunda, nie? Do słów Eklunda. Tak. Aha, o tym ale mówisz. do słów Eklunda, wiesz, i tak dalej, i wtedy mogę się ustosunkować, a nie do tego, że ktoś powiedział, że ktoś inny przeczytał, że Eklund coś takiego powiedział, nie? Źródła, tak? Ale dobra, to już tak na boczku. Ale wracając jeszcze do samych tych problemów ze źródłami historycznymi, to też chciałbym jeszcze jedną rzecz podkreślić, że jeżeli to jest historyk i on pokazuje właśnie źródła, które negują to, co Eklund dał, to teraz ja się tego nauczyłem, pamiętam w wywiadzie z
Volko Runke, tak, czyli twórcą m.in. Labiryntu War on Terror, że na przykład jak masz studia z historii, to zajęcia wyglądają w ten sposób, że jest jakiś temat, w danym temacie jest, nie wiem, 10-20 lektur, z którymi trzeba się zapoznać. Mhm. One bardzo często są jakby właśnie z różne punkty widzenia przedstawiają, czy bardzo często wręcz nie tylko rozbieżne, ale wręcz, wiesz, zaprzeczające sobie. I żadna z tych książek nie jest prawdą ostateczną, tylko one wszystkie, i to są, wiesz, często potężne tomiszcza, one wszystkie są tylko wstępem do dyskusji. Nie? No tak. I znowu, wiesz, w zależności od tego, jak daleko jesteśmy jeszcze do tyłu z historią, no to wiesz, to ta historia często jest bardziej zniekształcona. No, nie oszukujmy się, w średniowieczu czy w renesansie pisali, w ogóle piśmiennych ludzi było bardzo mało. Ci, którzy byli na dworach i ci ludzie, jeżeli na jakimś dworze słyszeli, no to rzadko kiedy pisali źle o władcy, który ich wykarmiał, tak? I który No tak, de facto im całe życie fundował. Nie? A dodatkowo no, często historię piszą zwycięzcy, nie? Zawsze chyba piszą zwycięzcy historię, tak naprawdę. Więc wiesz, no, ale przede wszystkim to, nie, że tych punktów widzenia będzie zawsze wiele. Każdy z nich będzie zniekształcony, wiesz, niektóre będą trochę zniekształcone, niektóre będą, wiesz, w ogóle jedną wielką propagandą wyssaną z palca, ale i tak do każdego z nich się podchodzi krytycznie, jak najbardziej krytycznie i każde są wstępem do dyskusji. Natomiast znowu, no jeżeli on wyłapał takie błędy, to teraz, wiesz, tak naprawdę powinien to skonfrontować z Eklundem i teraz pytanie, czy Eklund by był w stanie wskazać źródła i wiesz, doszliby do jakiegoś konsensusu, które właśnie by podważały znowuż to, co powiedział, jeszcze raz, jak się ten pan nazywał, przepraszam. Marek Piwoński, no Tak. ciekaw jestem, wiesz, i też widziałem głupią odpowiedź jednego z użytkowników BGG na zasadzie, no jak ci to przeszkadza, to idź grać w gry o zwierzątkach i abstraktach, nie? No to też nie jest rozwiązanie, że jeśli się widzi gdzieś błąd, no to po prostu Tak. no, przymykać oko i mówić, no okej, no Nie. to nie jest symulator, to nie Tak, jest nauka tak, historii, tak. no Ja- i w pewien ja sposób jest, no. Ja bardzo nie lubię, dlatego też właśnie zachęcam do tego, żebyście w komentarzach pisali, jak ja gdzieś się pomylę, czy w ogóle gadam bzdury. Bardzo nie lubię szerzenia kłamstwa, czy jakichś takich fake informacji. Nie mówię, że świadomie, czy specjalnie, czy może z intencją, tak, że specjalnie chcę właśnie oszukać, czy coś przekręcić. Tylko taka nauka Czy Eklund? lenistwa, nie chęci sprawdzenia, wiesz, źródeł, nie? Tak, bo później ktoś to zacytuje, ktoś inny powtórzy i tak dalej, i to się po prostu... Tak jak ja z Mike'em Tysonem w poprzednim Tak, odcinku. tak jak chcemy właśnie jakieś informacje podawać, to, no to sam jakby też tym grzeszę, że nie zawsze fact-checking jest na odpowiednio wysokim poziomie, ale warto jest w miarę możliwości, tak, sprawdzać pewne rzeczy u źródeł i przekazywać w miarę rzetelne informacje. Więc jakby, jeżeli Także jest coś przekręcone, fajny to... głos, że to się pojawiło. No i czekamy na polską wersję. Zobaczymy, czy coś tam zostanie zmienione. Ciekaw jestem. I znowu Dobrze, pytanie, no. nie? Czy to ma jakiś straszny wpływ na rozgrywkę? Być może nie, Nie. tak? Więc w jakimś tam Nie, stopniu można to powiedzieć, trzeba że jasno ten powiedzieć, że oczywiście, że nie. No. że ten gracz od tych zwierzątek, ten komentarz w jakimś tam stopniu też może mieć, że rację, no ale po co szerzyć nieprawdziwe informacje, jak można szerzyć prawdziwe? No. Drugi zarzut. Totalny bałagan. Nie trzyma się kupy, przekombinowana, najgorszy podręcznik, jaki czytałem. O. Podręcznik, to się podpisujemy obiema Tak, rękami, mówię, kończynami, ta czterema. instrukcja przepisana, ja nie wiem, te instrukcje są naprawdę źle popisane. Znaczy, chociaż jeszcze Living Rulesy jako tako, ale te podręczniki, które są załączone do wydań, już abstrahując od tego, że one już prawdopodobnie w momencie wydania są nieaktualne, bo się pojawiają pewne korekty, pewne jakieś tam jeszcze błędy. Living są Rules to jest w wyłapywane. ogóle wymysł Eklunda? Nie, chyba nie było wcześniej, nie? Nie, absolutnie, nie, to z Wargame'ów jest, nie? Znaczy, Tak? Aha. Tak, to znaczy to pewnie jest, nie wiem, to pewnie od momentu napisania Istnienia pierwszego. internetu. Ja bym powiedział, że No pisma. ale wiesz, no że w mainstreamie nieczęsto się widzi, tak jakby autorzy niechętnie chcą wprowadzać zmiany w grach, nie? Tak,
Tak. A to mi się bardzo podoba, wiesz, no słyszałem narzekania, że no bez sensu, co nie mam działającej instrukcji, tylko muszę szukać po Living Rusach, no ale z drugiej strony jest to bardzo fajna możliwość właśnie naprawienia pewnych rzeczy, tak jak wprowadzenia wariantu dwuosobowego w Transhumanity, no dużo było poprawienia BIOS Origins, zebrania feedbacku i bez, nie wiem, robienia przedruku, no to po prostu zmiana w Living Rusa, więc to też jest... Znaczy to pokazuje dbałość o graczy, że on nie przymyka... Nie wysyła dodatków w postaci patcha, który tak naprawdę naprawia podstawkę, za który trzeba zapłacić, tylko no okej, no przyznaje się, pomyłka. Tak, widzisz, przyznaje się do błędu też, nie? I to w tym, co jest jakby esencją, prawda? Czyli w grze, a nie temacie, tak, czy klimacie, czy historii, którą przy okazji gdzieś tam ta gra opowiada. Chociaż wiesz, to nie znaczy, że przyznaje się, że popełni jakiś tam błąd w designie, a nie jest właśnie, że tak powiem, takim kłamczuszkiem zacietrzewionym odnośnie historii. Ale mówię, w przypadku BIOS Origins to wielokrotnie już widziałem, że samemu pisał i prosił o to, żeby go śmiało korygować. Chciałbym też poruszyć temat przekombinowania. I poczekaj jeszcze na sekundkę tylko. No. I faktycznie instrukcje są strasznie źle napisane. Natomiast czy sama gra jest przekombinowana? Jest bardzo skomplikowana. Moim zdaniem tak. Znaczy też kwestia, jak odczytamy to znaczenie słowa przekombinowana, nie? Bo to oczywiście priorytetywne jest nacechowanie. Ale Pax i Eklund Eklund zawsze tworzył Paxy w oparciu o te realia historyczne i stąd też może się wziąć te poczucie przekombinowania, bo ta gra może nie jest jakaś elegancka mechanicznie, nie jest oczyszczona, nie jest absolutnie wygładzona, ale czy wszystko musi być wygładzone? Wracamy do lat 80. i tego taty Lakiego, który tak grał, a nie inaczej w Podaj paczkę. Tak samo tutaj, no dzisiaj nasz wydawcy bardzo rozpieszczają właśnie takimi bardzo gładkimi, przyjemnymi grami, ale pewne rzeczy też są wycinane, a tutaj nie. Tutaj pierwsze, tak jakby skrzypce gra ta historia, kosztem niestety być może, no bo zobacz, no te rewolucje są bardzo podobne. Konspiracja chłopska, dżihad czy krucjata, czy w cudzysłowie podobne, w sensie mechanicznym, nie historycznym. Różnią się szczegółami. Znaczy nie fabularnym, nie? I to daje takie poczucie przekombinowania, no dlaczego nie zostało to nazwane po prostu wojna i tyle, nie? Tylko taka, bo się różni tutaj taki pionek, a tutaj taki pionek, więc to daje takie poczucie przekombinowania, nie? Ale znów, no to było potrzebne, żeby oddać tego ducha tych czasów, nie? Ty mówisz, ta gra nie jest wygładzona, ja bym powiedział, że ona jest przeciwieństwem wygładzenia. Tu jest tyle tych zasad, wyjątków, zadziorów, szczególików, że to już podchodzi pod trochę żart. Jeżeli ktoś chce bardzo wygładzoną wersję Paxa, to bardzo polecam Pax Pamir, który uważam za bardzo dobrą grę, a dużo prostszą, dużo mniej skomplikowaną, jeżeli chodzi o zasady, tak? A wcale niekoniecznie dużo mniej głęboko, przynajmniej moim zdaniem. Natomiast jeszcze raz przypomnę tą definicję głębokości, tak? Czyli że gracze, eksperci, którzy poświęcili tysiące partii, lata czy dekady na granie w daną grę, nie znaleźli, nie złamali tej gry, nie znaleźli wygrywającej strategii, nie znaleźli jakichś zdegenerowanych ruchów, które po prostu są nie do zatrzymania. Czyli tę grę dalej można przez lata, dekady, czy nawet tysiąclecia, znaczy wieki, tak jak, nie wiem, szachy grać i dalej się nie bawić. Ale gra ma w sobie mnóstwo elementów, bo oprócz wszystkich wojen i tak dalej, no mamy jeszcze piratów. Zdaje się, że brakuje tylko dinozaurów po prostu w tym wszystkim, nie? Tak. Przepraszam. Jeszcze na sekundkę wracając do tego, że gra jest przekombinowana, ta gra ma mnóstwo zasad, które mogłyby trochę podchodzą pod Chrom, ale żadna zasada, i to podkreślę, to żadna zasada, ani jedna zasada nie jest martwa. Żadna. W sensie ja widziałem już każdą jedną, najmniejszą, najdrobniejszą zasadę wykorzystaną w tej grze. W danej rozgrywce ona może mieć mniejsze czy marginalne znaczenie, ale będą takie rozgrywki, gdzie ona będzie kluczowa. No. Znaczy ja właśnie je pamiętam dlatego, bo one były kluczowe.
tak, wykorzystani. I tutaj znowu jakby wracam do Urloka, który mnóstwo mi takich smaczków pokazywał, tak, w tej grze nauczył mnie i ja później to, wiesz, podglądałem i później wykorzystywałem, wiesz, później na przykład wam pokazywałem, jak graliśmy z Jarkiem, nie wiem, czy pamiętasz. Tak. No, kolejny, tak, czyli mamy tutaj jednocześnie abstrakcyjna i bardzo szczegółowa. Wydarzenia historyczne to opowieści snute przy ognisku przez zielone ludziki z UFO, brak gry, tylko same zasady. No to tak, część opowiadania historii, no to już żeśmy sobie tak wytłumaczyli. Abstrakcyjna i bardzo szczegółowa. To jest ciekawy zarzut, bo wydaje się bardzo, bardzo trafiony. Z jednej strony oczekujemy jakiejś takiej historii fabularnej, historycznej opowieści o walce. Jesteś banksterem, tak jak to mówisz, przejmuj władzę nad kościołem, intryguj, spiskuj, a często sprowadza się do przeliczenia ikonek, policzenia pionków na mapie i z wykonania zwykłej matematyki, czy mi się to uda, czy 2:1 to wystarczy, żeby pokonać, zdobyć Portugalię. Szczegółowość, no to ta szczegółowość to znowu tak. mamy tych milion zasad, nie? Zasad. No powiem ci, że okej, nie? Bardzo uczciwy zarzut. Faktycznie jest abstrakcyjna, tylko znowu, no my operujemy tam chyba w instrukcji jest napisane 70 lat. Mi się wydaje, że tam dłużej tak naprawdę jakby perspektywa czasu jest większa, ale powiedzmy tam, nie wiem, 100 może 150 lat, albo nawet niech będzie 70 lat. W tej późnośredniowiecznej, renesansowej, nawet nie Europie, tylko Europie i Bliskim Wschodzie, czyli właściwie na całym świecie ówczesnym, prawda? No bo nie wiem, to też pytanie do słuchaczy, gdzie jeszcze wtedy jakaś cywilizacja była taka, o której powiedzmy nasza część świata wiedziała. Czyli właściwie operujemy na całym ówczesnym świecie w perspektywie iluś tam 10 lat w grze, która trwa partia między tam, nie wiem, 20-30 minut a 2 godzinki. I ona próbuje właśnie zamodelować i wpływy religijne, i ekonomię bardzo złożoną, i wpływy polityczne, i wojny takie kinetyczne, tak, które wytaczały państwa przeciwko sobie, i jakieś powstania chłopskie, i jakieś spiski tak wewnętrzne, i jakichś wataszków lokalnych, którzy, prawda, gdzieś tam czasami współpracowali z władcami danego państwa, czasami przeciwko sobie, a najczęściej po prostu grali na swój interes i co im bardziej pasowało, to wykonywali. Ten wąż jest upychany do takiego bardzo małego pojemniczka i ty go otwierasz i on ci wali prosto w gębę. tak, jak sprężyna wyskakuje. Zgadza się. No bo Więc i jest poczucie, że to są same tylko zasady. No, pierwsze rozgrywki tak mogą wyglądać, że masz poczucie walki z zasadami, a nie z przeciwnikami. Mało tego, wiesz, każda gra tak naprawdę tak wygląda. Nawet najprostsza gra, w pierwszych grach najpierw, wiesz, próbujesz zrozumieć zasady, próbujesz zrozumieć, jakie akcje są mocne, jakie nie są mocne. W prostych grach się to udaje już na etapie czytania instrukcji. Już masz obraz, albo który pozwala ci kierować, tak. Tak, a no tutaj niestety. Nie. Także tak. I wiesz, znowu, no jakby ambicja tego projektu jest tak niesamowita, że to wiesz, w grze jakieś tam Europe Universalis, nad której by pracowali. No właśnie o tym chciałem powiedzieć, że tu poruszyłeś osób, na kanwie tego zarzutu właśnie argument, o którym nie rozmawialiśmy w poprzednim odcinku. Czas mianowicie. Rzeczywiście In the Name Rose w imieniu Róży, który tam trwa ileś tam godzin. Pewnie chodziło o ja i stand, ale to wy podajecie się za ekspertów. Struggle Empires gra na wiele, wiele godzin, nie? To tutaj możemy zagrać na 2 osoby w 20-30 minut czy godzinę, mając taką pełnokrwistą, pełnowartościową partię. No to musiało mieć gdzieś ten ciężar gatunkowy, no niestety. Tak. Druga rzecz, no to jest gra planszowa, tak? Więc znowu, jeżeli mamy, jak spojrzymy sobie na tą skalę, czyli cały ówczesny świat, plus jeszcze nie w ciągu miesiąca, nie w ciągu roku, nie w ciągu dekady, tylko w ciągu pokoleń. Tak, dosłownie, dosłownie kilku pokoleń, no to jakby ambicja tego projektu jest kosmiczna i według mnie, jak na grę planszową, to wywiązuje się z tego fenomenalnie, się wywiązuje pewnymi kosztami, na przykład właśnie straszną złożonością zasad. Drugi zarzut, o którym powiedziałeś, że to są tylko zasady, nie ma gry, no to z tym się absolutnie nie zgodzę, Tak. bo tu jest mnóstwo gry, natomiast zrozumiem osoby, które się odbiły i na przykład te zasady je przytłoczyły, albo właśnie tak jak ja na początku
stwierdziły, że no nie, ta gra jest złamana, tak, bo tam wystarczy Ottomanów mieć i się wygrywa zawsze imperialnie, czy jakiś inny jeszcze sposób, że może oni się potkną o co innego, że zawsze trzeba wziąć dżihad i się wygrywa, albo że zawsze trzeba wołta wziąć i się wygrywa renesansowo, nieważne, nie? Albo po prostu, że no tak, że wszyscy przy stole grali, każdy robił jakieś akcje, nikt nie miał zielonego pojęcia, co robi, po co to robi. Albo złożyli tą grę, bo wiesz, w trakcie partii, bo wszystkich irytowało jakby bezsens tego, albo ktoś tam wygrał, ale powiedział, wiesz, wszyscy przy stole stwierdzili, że głupia losowa gra w ogóle, wiesz, nie wiadomo dlaczego, albo być może nawet sam wygrywający nie był. Zrozumienie. Wszystko to rozumiem, nie? Jakby takie Po sytuacje, co robię to, co może robię, się odbyć to jest no wymaga tych iluś tam partii, nie? Tak, wiesz, sama frustracja z tego, że coś robi i nie mam zielonego pojęcia po co coś robi, a w ogóle, że to działa jeszcze kontrintuicyjnie, albo że właśnie narobię się namęczę, tak, bo przychodzę z gier euro, buduję sobie to tablo, a ty ja marnuję na to 8 czy 12 akcji, kupę pieniędzy i tak dalej, a ty jedną akcją mi to rujnujesz, to też może być dewastujące. Jakby w tej grze widzę, i znowu jakby wracam do tego, że to nie jest gra dla każdego, widzę 100 powodów, dla których może się ktoś bardzo, bardzo, bardzo boleśnie od niej odbić. Dlatego znowu jakby wracam do tego, że tutaj posiadanie takiego doświadczonego w miarę nauczyciela jest bardzo pomocne. Może obniżyć ten poziom frustracji, no. Tak, ewentualnie właśnie zaznajomienie się z możliwie dużą ilością materiałów, tak, gdzieś tam dostępnych w internetach, czy na forach, czy my żeśmy też trochę wideo nagrywali, gdzie tam też starałem się komentować i podpowiadać, tak, czego w ogóle, wiesz, w ogóle jedną z najważniejszych rzeczy, według mnie, bo mówi się, że nie każda gra jest dla każdego, ale ja też to trochę tak skontruję, że jeżeli przed partią przygotujesz ludzi na to, czego mają się spodziewać w danej partii, to dużo lepiej tą grę przyjmą i mimo, że na przykład ogólnie takich gier nie lubią, to powiedzą, nie, no w tą grę mi się grało naprawdę spoko. Przykład dam na przykład, jeżeli wiesz, siadasz do gry o Tron z ludźmi, którzy grali w euro i w ogóle nie mówisz o tym, że wiesz, w pewnym momencie będzie zdrada, w pewnym momencie wiesz, tutaj ci spłonie całe królestwo, no to naprawdę ktoś może wziąć i zabrać tą kurtkę i trzasnąć drzwiami. Szczególnie jak mu stolicę zajmiesz. Tak, a z drugiej strony jak komuś powiesz, że będzie taka sytuacja i że no ktoś niestety dostanie, tak? To no mało tego, tylko jeden wygra, no, a reszta po prostu poniesie bolesną porażkę, no to wydaje mi się, że ludzie to, wiesz, wezmą pod rozwagę i już nie będzie takiego zaskoczenia, tak? Że, no albo nie, powiedzą, ja myślałem, że babcia mi zachorowała przed spotkaniem i nie przyjdą, nie? Tak. To też nie jest znaczy, że wiesz, że pokochają tę awaryjne. grę, ale nie będzie takiego szoku. No ale to znowu, to musi być ktoś, kto albo już troszeczkę grał w tą grę, albo w inny sposób podrobił pracę domową, czyli na przykład właśnie troszeczkę poczytał coś, pooglądał jakieś materiały dodatkowe i tego typu rzeczy. Ale mówię, rozumiem, że mnóstwo osób się odbije. Kolejny ciekawy zarzut, z którym ja się w sumie zgadzam. Wygląda jakby to do wydarzeń z kart dopisano mechanikę. I to jest w zasadzie prawda, ale znam doskonałe gry, do których doklejono fabułę, no to tutaj doklejono mechanikę. Tak. Tutaj rzeczywiście ma się poczucie, że ta gra została napisana do tych wydarzeń, które są na kartach, nie? Ale zostało to zrobione w zgrabny sposób i nie przeszkadza to czerpać korzyści z gry. No właśnie, ja bym powiedział, że ten zarzut to dla mnie brzmi bardzo jak no plus i zaleta tej gry, no bo jeżeli było jakieś wydarzenie historyczne, ta gra ma w jakiś sposób odzwierciedlać, oczywiście jako gra, tak, czyli będzie jakieś wersje alternatywne tych historii tworzyć i tak dalej, no ale też po to trochę, ja lubię gry, tak, gdzie gramy, gdzie właśnie tworzymy nieskończoną ilość bardzo różnorodnych scenariuszy. Nie lubię na przykład wargame'ów, które się bardzo mocno trzymają jakiejś historii i my po prostu odtwarzamy, tak? Trochę jak w spektaklu. No, myślę, że ten zarzut tutaj do tego bije, nie? Że my tylko odtwarzamy ale to nie jest prawdą, bo tak naprawdę my tworzymy alternatywną historię z tych wydarzeń. Za każdym razem jest inna. Za każdym razem inaczej. Nie ma dwóch partii, nie tylko takich samych, ale nawet odrobinę podobnych. Nie? Naprawdę, ja jestem w stanie tam wskazać setki różnic pomiędzy dwoma partiami, które mogą się nawet wydawać takiemu niewprawnemu oku podobne, wskazać, że są zupełnie różne. Ale jeszcze wracając, według mnie to jest zaleta, no bo jeżeli, wiesz, było jakieś wydarzenie i do tego jest mechanika, która odzwierciedla to wydarzenie, no to ja to nazywam klimatem w grze, nie? Jak ktoś nie lubi gry z klimatem, no to ma abstrakty,
Tak, teraz tak powiem, że jak ci się nie podoba, to spieprzaj dziadu, ale no, nie rozumiem tego zarzutu, tak, że coś jest, że jak mam akcję pod tytułem zbieram marchew, to czuję się jakbym zbierał marchew, że jak mam akcję pod tytułem zrób głosowanie, tak, przejmij władzę i wprowadź republikę w danej teokracji i na przykład jeszcze w ogóle zamień je z powrotem na państwo świeckie, to faktycznie ta karta mechanicznie odzwierciedla to wydarzenie. To jest dla mnie Trochę zaleta. w tym kontekście wieszaliśmy psy, znaczy ty głównie, to ja się tego wyprę. Wieszaliśmy psy na Imperial Struggle, gdzie właśnie ta gra chciała stworzyć takie poczucie właśnie złożonych perspektyw rynku ekonomicznego, dyplomacji, polityki, a wyszły kilka smutnych torów po prostu z przesuwaniem suwaczków, nie? Tak, A ale tutaj czuć, że ten kościół się rozrasta, dominuje w Europie i to on tutaj wysyła te krucjaty jedna za drugą. natomiast ja jeszcze tak powiem, że być może na pewnym poziomie abstrakcji faktycznie Imperial Struggle też to robi dobrze, tak? Odzwierciedla pewne wydarzenia czy pewne akcje, które gracze wykonują, ale dla mnie Imperial Struggle co innego pogrzebało. Nie klimat czy brak klimatu, tylko po prostu bardzo, według mnie, płytka, jałowa rozgrywka, nieciekawa. I jeszcze taka, ja to nazywam pozorna, tak oszukana, że próbuje udawać głęboką grę tylko po prostu poprzez zastrywanie mnie ilością informacji, przeładowaniem kognitywnym. Czyli Ale po prostu... czego tutaj nie czujesz? Bo zobacz, tutaj też mamy tę ilość informacji olbrzymią. Bo tutaj, jeszcze raz do tego wrócę, tam według mnie decyzje, które podejmowaliśmy, były nieciekawe i tylko były zaciemniane, były zaszumione, tak? Ten obrazek był prosty, trzeba było połączyć 3 kropki ze sobą, tylko było to zaciemnione poprzez wprowadzenie 200 kropek na obrazku, a tutaj mam 200, no powiedzmy nie będzie 200 kropek, ale na przykład 45 z nich jest sensowne jak najbardziej i to są realne opcje, które mogę połączyć, które mnie potencjalnie przybliżą do zwycięstwa. Jeden mnie przybliżą do zwycięstwa religijnego, inne do imperialnego, jeszcze inne do imperialnego oraz potencjalnie tego kulturalnego albo globalizacyjnego i tak dalej, i tak dalej. Że tu mam bardzo dużo, w każdej turze mam bardzo dużo realnych wyborów, bardzo ciekawych decyzji, niepozornych decyzji, tylko takich decyzji, które faktycznie popychają grę w sensownym kierunku. Kilka rzeczy mam, nie? Jedna rzecz, znaczy według mnie są dużo ciekawsze decyzje, bo jeszcze raz wrócę do tego, co też mówiliśmy w poprzednim odcinku. Ja jedną akcją zmieniam, nie wiem, 5, 10, 15 rzeczy na planszy, tak? Puszczam tego Tradefera. Robię wojnę religijną, no to zdobywam jakieś państwo, dokładam koncesję, być może represjonuję twoją koncesję, co sprawi, że zaraz będzie rewolta chłopska, tworzę teokrację, więc albo tworzę jakąś Supreme Religion, albo obalam inną Supreme Religion i jeszcze milion innych rzeczy, nie? A teraz weźmy sobie Imperial Struggle, dokładam sobie 3 żetoniki w jakimś miejscu, no i dobra, zdobywam jakąś tam chwilową przewagę w danym regionie. To też ma pewne jakby koneksje, nie? Być może tam wzmocnię się militarnie do jakiejś wojny, czegoś jeszcze, ale jest to według mnie dużo mniej ciekawe. Druga rzecz, jest dużo mniejsza dynamika, tak? Tutaj jedną taką akcją małą robię 12 rzeczy, tam taka jedna mała akcja, no zrobię te 3, ale ty za chwilę je cofniesz, właściwie zanegujesz w pełni, tak, czyli to przeciąganie takiej liny. Tutaj często jest tak, że sam market sprawia, tak, czyli ta mechanika sprawia, że nie da się tego cofnąć, albo nie da się tego cofnąć w prosty sposób. Musisz naprawdę pokombinować, ileś tam akcji zrobić, albo mnie przechytrzyć i w ogóle odpuścić w cudzysłowie, tak, negowanie tego mojego ruchu, cofanie go i zrobić gdzieś indziej, żeby zdobyć przewagę albo zmusić mnie do reakcji. I trzecia rzecz jeszcze, czyli dużo ciekawsze tutaj decyzje. I jeszcze trzecia rzecz. W Pax Renaissance gramy godzinę, 2. W Imperial Struggle graliśmy po 4,5-5 godzin i dochodziliśmy do niecałej pół gry. Nie? To jest w ogóle kpina dla mnie. Ale to mówię, to moje takie bardzo subiektywne zdanie. No mnie ta gra zupełnie nie rozczarowała mnie mocno. Nie tylko mnie nie porwała, ale mnie mocno rozczarowała, a jest jeszcze potwornie długa. Jest potwornie długa. Na 2 osoby. Nieciekawa i potwornie długa. Dobrze, to przejdźmy dalej. Bardzo fajnie to
ubrałeś w słowa. Tłumaczenie i pierwsza partia to droga przez mękę, gra ukryta pod stosem ikonek. To tak naprawdę się powtarzają już te zarzuty. No, pierwsza partia Ale to jest prawda. też To jest zostawiłem, żeby to wybrzmiało, że pierwsza partia może być rzeczywiście bardzo, bardzo ciężka. No. Dlatego warto zrobić, moim zdaniem, reset nawet w trakcie i zacząć jeszcze raz z tymi informacjami, które mamy. Wiesz, plus jest taki, że często właśnie nawet te pierwsze partie bardzo szybko się kończą, nie? Więc może być reset, a może być, że zakończymy partię, żeby też, wiesz, zobaczyć, jak ktoś doszedł do tego zwycięstwa, jak je osiągnął, czy można było jakoś tam, wiesz, zablokować sobie ten. Więc albo reset, albo po prostu od razu drugą partię. Na pewno, mówię, w krótkim czasie, najlepiej jednego wieczoru dosłownie kilka partii rozegrać. Jest to jak najbardziej do zrobienia, tak, w dosłownie parę godzin, bo mówię, jeszcze często te pierwsze partie szybko się potrafią kończyć. A znowuż jak jest długa partia, to z reguły i tak na tyle dużo się uczycie, jakbyście na przykład dwie krótkie zagrali, nie? Więc... No dlatego ja na przykład, oczywiście to nie jest reguła, ale ja bym zalecał poznawanie tej gry w rozgrywkach dwuosobowych. Bo w dzisiejszych czasach, kiedy powiedzmy zbierzemy się w te już 4-5 chłopa w cudzysłowie, oczywiście, graczy po prostu i każdy z nich ma w kolejkę 30 gier do ogrania, to jest to gra, to chyba wspomniałeś o tym, przy której można znaleźć 100 powodów, dlaczego nie chce zagrać w kolejną partię, nie? Bo część osób po prostu nie zrobi nic poza zakupem i sprzedażą karty, więc powie, nie chcę w to grać, to jest bez sensu. Przy dwóch osobach ta partia będzie troszkę łatwiejsza do odczytania, znaczy działania, które doprowadziły nas do zwycięstwa albo do przegranej będą łatwiejsze do przeanalizowania niż w przypadku gry 4-5 osobowej. Jak mamy jednego współgracza i on powie, że nie chce w to grać, no to już jest prosta decyzja, bazar i kłopot z głowy. Albo wykreślamy znajomego. Tak, ale wiesz co, czy bym bardziej polecał do nauki, wiesz, ja mam na przykład jeszcze taki problem nieco z grą, zwłaszcza 3-osobową w Pax Renaissance, chociaż mnie to też zaczyna teraz coraz bardziej fascynować, ale wydaje mi się, że na przykład gra 3-osobowa jest taka bardziej zaawansowana pod tym względem, że często widziałem taki scenariusz, że tak, pierwszy gracz widać, że w pierwszych akcjach próbuje gdzieś tam się osadzić na przykład na wschodzie, drugi gracz decyduje, że pójdzie sobie w takim razie na zachód Europy i teraz trzeci gracz jest takim trochę kingmakerem, który zdecyduje, wiesz, czy pójdzie na wschód, czy na zachód, czy będzie w ogóle w rozkroku, więc jak znowuż będzie w rozkroku, to bardzo często się spycha do roli osoby, która raczej ma dużo trudniej, dużo bardziej pod górkę o to, żeby walczyć o zwycięstwo. Znowuż I ona cały czas walczy o to, żeby nie wygrali pozostali, nie? Znaczy ogólnie ma trudno wygrać. Tą, która poświęca akcję na to, żeby powstrzymywać pozostałych, nie? Tak, a nie tak. budować To samemu, też może być taka sytuacja, nie? Czyli ona jest taką trochę stoperan taki. bratłapa, nie bratłapa, tylko jest piątym kołem wozu, która kingmakerem jest, nie? Która właśnie komuś będzie psuła grę i teraz pytanie komu bardziej. I znowu, jak jest dwóch graczy na jednej stronie planszy, czyli na tym wschodzie albo na zachodzie, i jeden gracz na drugiej, no to ten jeden gracz będzie miał, no to pozostali dwaj muszą się jakoś w cudzysłowie dogadać, tak? W sensie, no muszą w jakiś sposób też skupić swoją uwagę na tym trzecim graczu. Więc tutaj widzę taki pewien potencjalny problem. Tutaj taki widzę. Przy 4 graczach, no to już właśnie mniej więcej, wiesz, 2 tu pójdzie, 2 tam. No przy 2 graczach, no to wiadomo. Więc ciężko mi powiedzieć. No i wiesz, i powiem tak, jeżeli masz możliwość, masz kilku graczy takich napalonych, ja później jeszcze powiem, komu ja bym tą grę odradzał, nie? No bo to jest jedna z moich ukochanych gier, więc jakby defaultowo polecam wszystkim, ale są argumenty, które bym powiedział, że jeżeli spełniasz jakiś z tych warunków, to sobie podaruj. Pax Renaissance. Natomiast jeżeli masz więcej niż jednego chętnego, no to ja bym brał, bo no, tacy ludzie są na wagę złota, nie? Część osób jednak mimo wszystko się z jakiegoś powodu rozczaruje czy odbije od tej gry. Część, wiesz, nie będzie mogła czasowo, a ogólnie nie. Po prostu nawet jak wszystkim się spodoba, to według mnie w 4 osoby też się w to fajnie gra bardzo. Także natomiast tak do nauki, no bo znowu, jeżeli masz, wiesz, 4 chętnych, to z każdym się umawiać na partii dwuosobowej i tak dalej, to też nie jest taki hop-siup, nie? No nie wiem. No tak, logistycznie to jest trudniejsze. Dobrze, lecimy dalej. No i tu jest taki zarzut, który my mieliśmy w stosunku do Imperial Struggle tak naprawdę. Warunek zwycięstwa jest przesłonięty wieloma warstwami zagadek. No i to też trochę żeśmy poruszali, bo rzeczywiście często
oskarżaliśmy, że tak powiem, gry euro o to, że to tak naprawdę to są proste gry ukryte pod warstwami właśnie skomplikowanych różnych zagadek, żeby tak łatwo nie było dotrzeć do rozwiązania tego celu. A po czym jak się już dojdzie, no to wiadomo już w którym kierunku iść. No tutaj jest problem o tyle taki, że ten warunek się zmienia. Że w zależności od że ta gra nie ma jakichś stałych elementów. Tak. W zależności od tego, jakie wyjdą karty, to tak bardzo zmieni się ten nasz ostateczny cel. No. Tak. To jest trochę tak, jakbyście, nie wiem, grali w Zamki Burgundii i w jednej partii macie zestaw takich tylko akcji dostępnych, w drugiej 3 jakichś tam, czy tam 5. Za chwilę w następnej rundzie już macie 7 innych zestaw akcji, ale tamte poprzednie 5 już jest nieaktywne. W następnych macie w ogóle 2 akcje z pierwszego, a jedną No z tak, drugiego albo jeszcze jest i tak dalej. bójka, a ktoś wam przywiązuje rękę z tyłu, a następnym razem nogę. Tak, a następnym razem wam daje zawiązuje takie oczy. metalowe te szpony, jak nie wiem, Wolverine czy coś takiego ma. Nie? Więc oczywiście, no jest to obciążane, tak jak powtarzamy, dużą ilością zasad, ale one nie są po to, żeby utrudnić nam dojście do celu. Wiesz co, no tutaj można dyskutować, bo na przykład wiesz, zmienność marketu i to, że nie wszystkie akcje są dostępne, tylko prawda, w zależności co się pojawi na markecie, to niektóre akcje będą mocniejsze, niektóre będą bardziej unikalne, tak, albo trudniejsze do skontrowania, inne mocniejsze. To jest, wiesz, z jednej strony właśnie utrudnienie graczowi, tak, że no nie możesz zawsze sobie zrobić vote'a, nie możesz zawsze zrobić sobie kampanii przeciwko komuś. Nie możesz zawsze sobie wojny religijne wywołać. No nie, muszą wyjść takie karty, ty je musisz zakupić, musi być jakiś warunek na planszy stworzony, tak, heretycy muszą być, musisz mieć pieniądze, żeby zrobić kampanię i tak dalej, i tak dalej, i tak dalej. Jest owarowane to jakąś ilością warunków. No tylko, no pytanie, czy cię to bawi, nie? No bo to jest ciężka gra, to jest bardzo mózgożerna gra. No i no są osoby, które to intryguje, tak, dla których ta zagadka jest interesująca, ale przede wszystkim najważniejsze, masz tego gracza, który to wszystko widzi, tak? Doświadczony gracz oczywiście, odpowiednio obyty, który to wszystko widzi, analizuje, pewne ruchy przewiduje, dużą część ruchów jest w stanie przewidzieć doświadczony gracz i od razu już myśleć o kontrze, tak? I od razu się zastanawiać, jak ty skontrujesz jego kontrę i później jak on odpowie na kontrę twojej kontry i tak dalej, nie? I to nie jest, to już nie jest taka zgadywanka kamień, papier, nożyce, tylko to już jest strategiczne planowanie właśnie te 2, 3, 4 czy przewidzenie najgorszych możliwych sytuacji, które mogą się wydarzyć, tak jak mówiłeś z tym trenerem. Tak, natomiast no nie każdego to będzie bawić, nie? I rozumiem, że to też jest jeden z tych powodów, dla których mnóstwo osób się odbije, że no nie, to już jest tak skomplikowane, tak ciężkie, jeszcze gracz mi tutaj gra już, nawet jakbym grał to solo, jest tak skomplikowana i ciężka, że mnie przytłacza, a jeszcze jak jest przeciwnik, który jak nie zauważy jednej jakiejś gównianej karty, którą sobie kupił, wiesz, 4 rundy temu, bo jeszcze muszę pamiętać oczywiście o tym, tak, czyli głupie memory, to w ogóle zrujnuje absolutnie moją partię, tak, i tylko, wiesz, żadnej frajdy mi to nie daje, nie wiem co robi, nie wiem dlaczego to robię, to jest trudne, to jest skomplikowane, nie pamiętam, nie rozumiem tych ruchów, tych akcji, te akcje są bliźniaczo podobne, są przekombinowane i na końcu jeszcze, wiesz, mi to wszystko rozwala, więc mi krew zalewa. No i jak gram z tobą, to czuć tą przewagę w doświadczeniu i mam wrażenie takiego pogłębiającego się osaczenia. Jeśli popełnię błędy na początku, tak jak ta kwestia finansowa ostatnio, no to później, co by się nie działo, to już te furtki dookoła są pozamykane. Mimo że odzyskałem ten Papal States, to ty już byłeś przygotowany z innej strony zaatakować, bo dawałem ci czas na stworzenie różnych możliwych zakończeń, nie? Które będą pomyślne dla ciebie. Zgadzam się. Jeżeli jest różnica w doświadczeniu, to gracze będą to odczuwać. Natomiast wiesz, no były partie, które wygrywałeś ze mną, nie? Więc... No znowu, no to jest gra, gdzie... Ale to raczej w sytuacjach gier 3-osobowych, kiedy po prostu... Nie, 2-osobowe też wygrywałeś. Nie wiem, czy pamiętasz, takie bardzo fajne combo zrobiłeś na przykład kiedyś w Holy Roman Empire, że tam miałeś taką królówkę z królem i sprzedawałeś... Ale to okazało się chyba nielegalne w końcu? Nie, legalne. Tylko ja powinienem po prostu, był to tak jak z tym Trade Fairem, tak? Z tym Spice Islands, które zarabia miliony monet. Przewidziałem to, udało mi się to zablokować i mi to bardzo pomogło. Tak wtedy olałem to.
i ty miałeś takie trochę nieskończone kombo, że zdobywałeś, akurat taki był układ, że mogłeś kilkukrotnie zdobyć Holy Roman Empire, sprzedać je za 1 000 000 złotych, po prostu sobie niesamowite ilości pieniędzy napędziłeś i wówczas pieniądze w tej grze są ważne. Nie są kluczowe, ale brak pieniędzy potrafi No a przegrać. tutaj była sytuacja Łatwiej. odwrotna, bo już wyciągam rękę, schylam się po tej jabłuszko w postaci właśnie tej karty z Space Empire czy coś takiego i ty mi ją zabierasz, bo masz pieniądze. Spice Island. Później, Spice Island. Później widzę Trade fair. kartę konspiracji, która może fajnie może mi pomóc przejąć twoją tam Portugalię. Aragornię. Chyba Aragornię to była. Nie, Portugalia. No ale ty też to widzisz, rozmawiamy o tym i ty po prostu kupujesz to, no bo masz pieniądze. Tak, ale możesz widzisz, się zabezpieczyć. ale też tracę tempo, tracę pieniądze, tracę akcje i wykonuję akcje tylko po to, żeby się bronić przed utratą czegoś. I na tamtym etapie gry na przykład ta Portugalia była dla mnie cenna, ale nie była kluczowa. Ja ją w końcu straciłem, nie wiem czy pamiętasz. I być może w ogóle wtedy też przeszacowałem niepotrzebnie tak długo broniłem tej Portugalii, nie? Trzeba było to odpuścić. Natomiast jeszcze wracając jakby do tego zarzutu, że czuć różnicę, ale znowu, bo ta gra jest głęboka i ta gra premiuje doświadczenie graczy, więc jeżeli wolicie takie gry, że nieważne czy zagrałeś to 20 partii czy 3 partie, czyli już trochę znasz grę, ale drugi gracz znają dużo lepiej i chcesz, żeby obydwaj gracze mieli Ten sam poziom? tak, żeby mniej więcej wygrywali tak około przeciwko sobie 50% wygranych, to jest mnóstwo takich gier, nie? Gdzie gra, że tak powiem, zrównuje mniej więcej szanse. Tak, Albo między wygranym a przegranym jest powiedzmy 5 punktów różnicy, nie? tak, przy 100, Pamiętam przy Fajum, 120 punktach. Nie? Pamiętam Fajum właśnie, 200 punktów, a wszyscy gracze gdzieś tam kończyli na podobnym poziomie, nie? Tak, no i nie wiem, być może w tym Fajum też się da tak grać, że właśnie zawsze lepszy gracz te 5 punktów będzie miał więcej. Nie wiem, w Zamkach Burgundii na pewno to jest gra skillu. Można tego typu rzeczy osiągać. Natomiast ale właśnie, ale w Zamkach Burgundii no to przegrasz te 145 do 139 i tak stwierdzasz, no dobra, zagrał trochę lepiej, czy miał farta, nie? O, to tak sobie powiesz, miał farta, zabrakło mi tam tylko 6 punkcików. No tutaj może być tak, że zostaniesz zniszczony, a jak nie zostaniesz zniszczony, to zostaniesz w jakiś sposób przechytrzony. No pytanie, tak, czy chcesz, nie? Czy chcesz się w to bawić, czy chcesz mieć właśnie taką bardzo ciężką, mózgożerną grę, często frustrującą, jeżeli nie masz odpowiednio właśnie takiego zimnego podejścia do niej. Jeżeli chcesz, to myślę, że będziesz zachwycony Pax Renaissance. O. A jeżeli nie chcesz, no to nie, to po prostu nie graj, nie? Okej, kolejny zarzut, też dosyć ciekawy, który troszeczkę rozumiem. Pomimo skomplikowanych zasad, poziom strategiczny równy grze familijnej. I to jestem ja, kiedy nauczony w grach euro coś sobie planuje, buduje to przez długi czas i po kolei każdy przychodzi i mi to kopie po prostu rozwala i czuję się po prostu jak grze Survive, nie? Dlaczego mi zabrałeś tą łódkę? No bo mogłem. Tak. Ale tak, już tak. tutaj od razu mówię, że takie granie szybko obraca się przeciwko grającym w tej grze. Jeżeli jedynym planem jest dokuczenie, no to pozostali gracze to wykorzystają. To jest ten rodzaj gry, gdzie gracze balansują właśnie, a nie gra i mechanizmy. Tak. Więc No natomiast znowu... to nie jest gra typu Take That, nie? Tak, natomiast znowu, no ja rozumiem ten zarzut. No i moja odpowiedź jest taka, że takie scenariusze jak najbardziej mogą być. Może być takie poczucie takiego braku kontroli, po prostu, że jakaś głupia losowa gra, tylko strasznie skomplikowana. Natomiast zapraszam do grania. Kontrargument jest taki: postać 2 graczy, niedoświadczonego i doświadczonego, i wynik będzie w 5, w 10, w 20, w 50 partiach będzie. No w końcu ten gracz niedoświadczony też się, myślę, że nauczy, ale procent wygranych będzie miażdżący. Także... No i to kolejny zarzut jest na kanwie tego, czyli brak balansu. Istnieją kombinacje kart, które mogą niemal natychmiast wygrać grę i nie ma możliwości ich zatrzymania. Gra staje się bezcelowa. To wspominaliśmy na przykład na Mamlukach może tak i być. tego typu rzeczach. Ale... Jaka jest kontra na to? Właśnie, jak zrobić, jak żyć? No ale to wiesz, to mi się kojarzy z grą Macao i Pomacalne, no, ale żeby powiedzieć Macao i Pomacalne, to trzeba do tej sytuacji też doprowadzić, nie? I to nie zadzieje się tak z powietrza, nie? Że ktoś kupi kartę i mówi wygrałem.
No bo też Tak. podejmie wcześniej jakieś decyzje, które będą widoczne dla innych graczy. To, że na początkowych grach nie będą one czytelne, no to czy nie będzie pomysłu na kontrę, tak jak mówisz z tymi mamlukami, że każdy będzie tylko czekał na tą kartę, która pozwoli mu wsiąść do siodła otomanów i pojechać na łupienie zachodu, no to trzeba po prostu pomyśleć, jak to powstrzymać, nie? Tak, A tutaj jest na zasadzie głupia, zepsuta gra. No. Dobra, więc teraz tak, kilka rzeczy, kilka kontrargumentów. Po pierwsze, no fajnie jak każda gra się kiedyś skończy, nie? Czyli w końcu będzie jakaś ta akcja, która będzie tym gwoździem do trumny i ktoś wygra tę grę. To jest jedna rzecz. Jakbym miał się przyczepić to do tego może, że przy bardzo doświadczonych graczach właśnie trochę za dużo, chociaż ostatnio mniej już tego było, bo ludzie chyba zaczęli więcej właśnie ryzykować, żeby nie doprowadzić do tego, że za często mi się zaczęła gra kończyć tiebreakerem, nie? Czyli kończyły się wszystkie karty, ale znowu, żeby wygrać w tiebreakerze też musisz pokombinować na koniec. Znaczy w trakcie gry i na koniec, tak? Musisz przetrwać całą rozgrywkę i jeszcze na koniec mieć więcej symboli tego Dawida, tak? Czyli na kulturze wygrać. To jest jedna rzecz. Druga rzecz. O Jezu, straciłem teraz wątek. O czym żeśmy mówili jeszcze raz? Jaki był zarzut? Że... No istnieją kombinacje kart, które pozwalają o kombinacje, po prostu... dobra. Tak, istnieją. Jak to kontrolować? Odczytać właśnie, jaka kombinacja może być przegięta w danym tym i odkupić tą kartę. Nie pozwolić, żeby za tanio kupił gracz tą kartę. Od razu kupić jakąś kartę, która będzie to kontrowała, tak? No tutaj się pojawił zarzut w takim znaczeniu, że ktokolwiek, kto pierwszy kupi tę kartę, to automatycznie wygrywa grę. No ale jak ci nie ma na wschodzie, no to... Niemożliwe. Znaczy pod koniec gry tak, no jak już gdzieś tam gra jest zaawansowana, to tak, no będzie taka sytuacja, że ktoś kupił tą kartę, wyszła taka karta, miał pieniądze, kupił ją i już nic się nie da zrobić. Natomiast na początku gry zawsze jest mnóstwo sytuacji. To prędzej bym powiedział w Pamirze na przykład dwuosobowo może się taka sytuacja zdarzyć, że faktycznie będzie taka kombinacja kart, że ktoś się nie wybroni. No i wtedy faktycznie, no po prostu, nie? Ale to doświadczeni gracze powiedzą, no faktycznie pięknie mnie przydusiłeś, ja nic nie mogłem zrobić, no nie mogłeś nic zrobić, nie? Natomiast w renesansie naprawdę to gdzieś tam w mid-game'ie, w late-game'ie może się taka sytuacja pojawić, ale znowu ktoś doprowadził do tej sytuacji, miał dużo na przykład pieniędzy u siebie, żeby móc bardzo głęboko kupić tą kartę w markecie. Nie? Albo ktoś popełnił błąd i za dużo skupił kart z marketu, za szybko przesunął właśnie taką kluczową kartę i wystawił za dobre pieniądze. Więc wiesz, to nie jest tak, że spadło komuś to z nieba. No mówię, no dobrze, to... póki nie zobaczę konkretnej sytuacji i konkretnego ciągu, ale jestem, mówię, przekonany, że byłbym w stanie nie jeden, nie dwa, nie trzy, tylko kilka scenariuszy wskazać, które by potrafiły taki, w cudzysłowiu, broken układ kart. No, gra już od wielu lat jest na rynku i nikt jej nie złamał do tej pory. No. Tak. No poza graczami, którzy właśnie dwójki na BG wystawiają. Tak. Ale znowu... Zagrali dwie partie. Ale znowu, gra jest na tyle złożona, na tyle jest nie wprost, pewne rzeczy są nie wprost, i że ja miałem olbrzymie szczęście właśnie na przykład ucząc się od Warlocka, że on mi te rzeczy pokazywał, czy od ciebie też na przykład, nie? Właśnie w tej pierwszej partii też w bardzo sprytny sposób nie ograłeś, że bardzo szybko takie moje też pierwsze myśli, które są naturalne, że no nie, ta gra jest broken, no, to jest, po prostu zawsze trzeba grać w ten sposób, że bardzo szybko moi współgracze mi pokazywali, że wiem, że nic nie wiem, tak? Tą maksymę, także no, pytanie, jak bardzo właśnie Chcemy tą grę zgłębić po prostu i tyle. No. Tak. I zaufać trochę community, plus ewentualnie mieć, no skarbem jest ten doświadczony gracz, tak, który niekoniecznie musi mieć dużo partii, ale na przykład właśnie odrobił pracę domową, poczytał, poglądał wideo i pewne rzeczy może szybciej zauważy, może przekaże, podpowie. Będzie tym nauczycielem. Ostatni zarzut tutaj od naszego forumowego Jacksa. Multiplayer Tag of War. Przeciąganie liny dla wielu graczy plus atakowanie gracza, który w jakiś sposób zbliża się do zwycięstwa. No i to jest co ciekawe. Zresztą poziom ergonomii absolutnie zero. Ergonomia, no to tutaj w sensie chyba tej elegancji bym powiedział. Znaczy ergonomia, rozumiem... Wygoda... Pytanie, czy czytelność gry tutaj chodzi, czy jakby elegancja zasad, nie? A może jedno i drugie tak naprawdę. Bo czytelność według mnie drugiej edycji jest fatalna.
Poza partią dwuosobową, gdzie ja, wiesz, muszę dosłownie... Bardzo Jak- kluczowe symbole są bardzo malutkie, nie? Są wielkości połowy główki od szpilki. No, dosłownie. I to są, znaczy tam wszystkie informacje są kluczowe, więc jeżeli jakakolwiek informacja jest takiej wielkości, ja tutaj mam na myśli na przykład, mamy commerce i tam jest malutka ikonka, czy ona jest na iście, czy na westie. Mamy ruch inkwizytorem i jest maluteńka ikonka, wiesz, jakiej religii inkwizytora możemy poruszyć. Mamy vote'a i jest maluteńka ikonka, czy to jest vote east, czy vote west. Przy dwóch graczach jeszcze siedzimy blisko siebie, tak, trzymamy się pod stołem za kolanka, i można się schylić. Przy 3-4 graczach ja bardzo często chodzę, wiesz, wstaję od stołu, przychodzę tam nad wami się schylam, prawda, gdzieś tam wam sapię do ucha, spocony i rozemocjonowany. Specjalnie zębów nie myję, żeby tutaj właśnie jeszcze ta atmosfera się zagęściła. Klimat renesansu, średniowiecza, tak. Żeby O, właśnie. Ostatnio o klimacie mówiliśmy, ty mówiłeś, że nie czujesz tego klimatu, to poczujesz. I to jest fatalne, dlatego na przykład na TTS-ie mi się w 3-4 osoby dużo lepiej gra, bo tam, wiesz, mogę sobie przybliżyć tą kartę po prostu, tak, że ta ikonka, która jest wielkości połowy główki szpilki, jest na 2 ekrany komputerowe, jeżeli chodzi o ergonomię, więc tutaj się zgodzę, że według mnie pierwsza edycja była bardziej czytelna, ale wiem, że zdania są podzielone, nie? Tutaj też nie będę o to kruszył kopii, dla mnie jest No i kwestia tutaj tego, przeciągania liny. Przeciągania liny. Bicie lidera. Ja nie lubię też. gier z przeciąganiem liny, ale tutaj to zostało w miarę sprytnie ukryte, nie? To nie jest takie... Ta lina ma tak jakby nie 2 wymiary, lewo-prawo, tylko jeszcze góra-dół, kilka przestrzeni jakby. Tak, i ciągnięcie... w tej linie. I żeby za nią pociągnąć, musisz się napracować. Nie? Natomiast trochę się zgadzam i tu jest, jakby wracam do tego mojego zarzutu, że za często gra się ukończyła w pewnym momencie u mnie remisami, zwłaszcza przy grze 4-osobowej. Jeszcze przy 3-osobowej ale przy 4-osobowej. Ale wydaje mi się, że to po prostu gracze muszą wyjść na jeszcze wyższy poziom grania, czyli być może właśnie tak jak w grze 2-osobowej nie ma absolutnie czasu na budowę tablo, w sensie kupowania kart tylko po to, żeby mieć farną kartę w tablo. Tylko ta karta od razu musi na siebie bardzo mocno pracować. Tak wydaje mi się, że w grze 4-osobowej po prostu pewne rzeczy trzeba znowu robić pewne inwestycje długoterminowe i liczyć na to, że ta karta, którą kupiłem 6, 7, 8 rund temu, którą wystawiłem sobie do tablo, ona na początku nic mi nie robiła, to właśnie gdzieś tam w tym mid-game'ie, w late-game'ie ona będzie tym... Ona mi da tą jedyną malutką akcyjkę przewagi, że uda mi się właśnie jakiś warunek zwycięstwa zaatakować. Ja częściej to stosowałem właśnie w Pamirze, kiedy powiedzmy miałem tą ukrytą kartę z 3 jednostkami czy czymś takim, co dawało przechylić szale na moją korzyść. Nie? Tutaj tych zmiennych jest dużo więcej i trudniej tak zainwestować jednak tę kartę na początku gry. Tak, poza tym w renesansie bardzo ciężko jest trzymać jakąś kartę długo na ręku. To jest ten problem jeszcze. Bo zapycha za bardzo. No. Tak, za bardzo zapycha, więc jak bierzesz jakąś kartę na rękę, to bardzo szybko musisz z nią coś zrobić. Czy sprzedać, czy najlepiej zagrać. Więc trudniej jest właśnie o ten taki efekt zaskoczenia, nie? Że o kurde, zapomniałem przy grze 4-osobowej, tyle tych kart kupiłeś, że ty, wiesz, 8 rund temu kupiłeś tą kartę i teraz nagle właśnie jak królika z jak w cylindra. Monty Pythonie, tak, jak ta inkwizycja nomen omen wyskakuje. No, kwestia atakowania innych graczy, no to tak jak mówiliśmy, to zresztą tutaj ten Szczak napisał, że to nie jego para kaloszy, no i nie każdemu się to może podobać, aczkolwiek nie jest to, tak jak wspominaliśmy, takie mielenie jednego przeciwnika przez wszystkich, bo to jest wtedy nieopłacalne. My, jeśli jesteśmy zmuszeni już poświęcić swoją drogocenną akcję na powstrzymanie kogoś, no to robimy w sytuacji, żeby on nie wygrał gry, ale bezprecedensowe takie atakowanie dla samego atakowania jest marnowaniem tych drogocennych akcji, więc to też nie, tych ataków nie ma. No, to może jest być gra z interakcją. No. Frustrujące, natomiast ważne jeszcze jest to, że jak gramy na przykład 4-osobowo, nie? I ty jesteś powiedzmy liderem i teraz musimy cię zespołowo powstrzymać, ale absolutnie bez sensu i głupim ruchem jest, żebyśmy wszyscy we 3 ciebie powstrzymywali. Z reguły 1 gracz wystarczy, czasami 2, tak? Czasami 3, okej, nie? Potrzeba, żeby powstrzymać tego lidera. Natomiast jeżeli za dużo, to wtedy inna osoba na tym zyskuje, ta na przykład, która właśnie nie będzie inwestować w powstrzymywanie i tworzymy drugiego lidera, który być może od razu wygra grę, nie? Więc znowu ta gra polega na tym, jak bijemy lidera, żeby przycinać tego lidera, ale
minimalnie, tak tylko, żeby nie osiągnął swojego celu od razu, a resztę inwestować w siebie, ewentualnie w bicie jeszcze tego wicelidera, nie? Żeby znowu, czyli wiesz, ty jesteś na pierwszym miejscu do zwycięstwa, ja jestem na drugim, Paweł wykonuje akcję i on musi na przykład ciebie powstrzymać, bo musi, bo inaczej wygrasz grę w tym momencie, a jeszcze ma wolną akcję i tą drugą akcją albo w siebie inwestuje, albo mnie jeszcze jako tego wicelidera bije, żeby teraz on wskoczy na pierwsze miejsce minimalnie do wygranej. I się zamieniamy, prawda, przesiedliśmy się, wstaliśmy wszyscy z tych naszych i stołeczków, to im zrobiliśmy bliżej kółeczko końca gry, i- ten kartofel coraz szybciej krąży właśnie między nami, a często jest tak, że chcemy, tak jak Winis, mieć dwa warunki gdzieś w kieszeni, żeby zaatakować Tak, albo jednym, tak. albo drugim. Tak. I wiesz, ja pamiętam na przykład takie partie z Warlockiem, graliśmy trzyosobowo i on całą partię nas skubany cisnął. My żeśmy wszystkie 4 akcje w jednej rundzie robili, żeby go spacyfikować, bo tak nam, wiesz, odskoczył sprytnie. W drugiej rundzie wszystkie 4 akcje, ja 2 akcje, Paweł 2 akcje, żeby tylko go pacyfikować. W trzeciej rundzie, nie? W pewnym momencie już by i tak wygrał, mimo że my wszystko robiliśmy tylko, żeby go spacyfikować, bo miał i pieniędzy, że jeżeli wyjdzie kometa, to on kupuje kometę, wygrywa grę. I nie wyszła ta kometa. I tylko głupim fartem nie wygrał gry i wiesz, w końcu udało się już, nie wiem, przy iluś tam akcjach mu uwalić ten warunek zwycięstwa. I chyba ja wygrałem partię, czy Paweł, nieważne, nie? Ale wiesz, wtedy na przykład on mógł być mega sfrustrowany tym, że nie wygrał No tak, gry, bo naprawdę... zapracowałeś na to zwycięstwo całą rozgrywką, nie? Powstrzymywałeś 2 graczy. Tak. I To nagle- grał 2 na 1 przez ponad pół partii. Autentycznie. To jest w tej grze to jest niesamowity wyczyn. I to nas jest miażdżył. poważny zarzut, powiem ci, I bo to masz jest- poczucie, że zostałeś oszukany, nie? Tak, a z drugiej strony, no to wiesz, no ja to do dzisiaj pamiętam tą partię, a wielu partii, gdzie ja wygrałem, mam to w nosie, nie? No bo też jakby nie gramy o medale, nie gramy na pieniądze, więc wydaje mi się, że te wspomnienia są, a wiesz, pokazał niesamowity kunszt, nie? I tym mi na przykład zaimponował. Także, no ale okej, nie? Ale nie wygrał, nie? To faktycznie jest to pewien zarzut, tak? Że na przykład jakby to były szachy, no to coś takiego by się nie wydarzyło. Dajmy na to. No dobrze, zakończyliśmy Więc nie grajcie w renesans, tylko grajcie w szachy. część oskarżoną. I co? Przejdziemy teraz do działu, jak działa na 2 osoby. Czy kupiłbyś na przykład tę grę A jeszcze tylko wiesz po co, 2 jeszcze, osoby? jeszcze tylko na chwilkę wrócę, ale wiesz co, był taki właśnie, jeszcze wrócę na chwilę do tej partii właśnie, co Warlock tak nas pacyfikował, ale mieliśmy tam, bo naprawdę, to było tak, że on miał pieniądze, kupił kometę i wyszłaby i ta kometa strasznie długo nie wchodziła, strasznie, ona już powinna wyjść raz, powinna drugi raz wyjść, powinna trzecia i nie wchodziła, więc to jest sytuacja, którą on by wygrał pewnie W 90%, tak? albo i Statystycznie. więcej, tak, więc to był, wiesz, to było jak rzucenie po prostu reszki 5 razy pod rząd, nie? Bez żadnego orła. To jest taki odpowiednik. No to taki zarzut losowości można by podczepić pod to. Tak, nie? tak, no to tutaj faktycznie strasznie go ta losowość, kiedy kometa wyjdzie na market no przegrała mu grę, nie? Przegrała. I to nie raz, nie 2, nie 3, tylko mówię, chyba ze 3 razy. Byłeś gotowy Była przez szansa, żeby 10 rund w grze, a w 11, kiedy akurat spadły ci gacie, ktoś Znaczy nie spadły, tylko no my w końcu, wiesz, żeśmy się tak wieszali u jego pasa we dwóch, że w końcu mu tam ściągnęliśmy delikatnie te portki na tyle, żeby już nie zdążył na metę wbiec. Mhm. Dobrze, no zakładam, że zakupiłbyś tę grę, nawet jeśli miałbyś tylko grać dwuosobowo, tak? To jest twój ulubiony wariant grania w Paxa dwuosobowym? Bardzo długo się nad tym zastanawiam. Znaczy tak, na pewno bym zakupił. To już widzę tak gambitowo, tak? Robimy, czy jakbyśmy nie dostali do recenzji, tak? To czy bym zakupił. Tego my nie dostajemy. I nie recenzujemy. Dostajemy pozwolenie od małżonki na zakup. Post factum. Czy gdyby żona nie ale kupiła nas ci to wyrzucą na z urodziny, to domu. byś wyrzucił tę grę. Tak, o właśnie. Tak, dokładnie tak. Okej. Na pewno bym zakupił i bardzo długo się zastanawiałem nad tym, w jakim składzie ja tą grę lubię najbardziej. Ja ją uwielbiam w każdym składzie. Wiem, że niektórzy na przykład na 4 osoby jej nie lubią, bo trochę się czeka Zmienia na się swoją bardzo turę. też. Ale zmienia się Ja to lubię, charakter rozgrywki. Bo ja nawet grałem partię w cudzysłowie 5-osobowe, gdzie byłem tylko obserwatorem. I tylko patrzyłem i się, wiesz, dotykałem, jak inni gracze grają, co wymyślają, co się dzieje na tej planszy. Także mówię, ja jestem bardzo nieobiektywny, jeżeli chodzi o tę grę. Ale jakbyś mi przyłożył pistolet do głowy, to chyba bym powiedział, że dwuosobowo. Wiesz dlaczego? Bo ze względu na
tą niesamowitą presję od pierwszego ruchu, że w grze 3-4 osobowej troszeczkę inaczej trzeba grać, troszeczkę bardziej właśnie strategicznie, troszeczkę dłużej się to, większe to tablo, mocniejsze się buduje, a w grze dwuosobowej nie ma na to absolutnie czasu. Każda twoja akcja musi być efektywna, od razu musi na siebie zarabiać. Musi zarabiać i teraz na siebie w tym momencie i najlepiej jeszcze długoterminowo. A w grze 3-4 osobowej możesz sobie w pewnym stopniu grać w cudzysłowie tak bardziej eurowato, że trochę inwestować w siebie, trochę w rozwój, a później zacząć ten rozwój przerabiać w cudzysłowie na pezety, tak? Czyli w przypadku renesansu w walkę w próbę spełnienia jakiegoś warunku zwycięstwa i wygrania gry. No mi bardziej pasuje wariant 3-osobowy, ale to mówimy o jakichś tam drobnych oczkach. Mi ta jedna osoba właśnie daje trochę oddechu, to przy tym jak Tak, się uczę, tak. to jest dla mnie na plus. Możliwość Odwraca gdzieś tam uwagę też fajnie, nie? Tak, i zazwyczaj jeśli udawało mi się wygrywać Ale patrz, osoby, patrz jak Pawłowi dobrze idzie, nie? Patrz, tak, dlaczego właśnie mnie jak mi się udawało atakujesz? grać 3 osoby, to właśnie przez to, że wy się powiedzmy skupiliście na sobie i ja na tym mocno korzystałem. I pasuje mi to do fabularnej części tej gry, że ta Europa czy ten wschód nie jest w rękach 2 kolesi, tylko kilku już sił, które się ze sobą ścierają. Czuć te ścieranie, te intryganstwo, no ty musisz go teraz w tej rundzie rozwalić. Nie ma tego w rozgrywce dwuosobowej, nie? Kiedy Tak, zrzucasz tak. na kolejnego gracza, a sam po prostu korzystasz pełnymi garściami z sytuacji, więc Ja się w łatwiej pełni z mi się tobą, gra na 3 w osoby. pełni się z tobą zgodzę, więc jakby myślę, że tak mi się wydaje, że się zgodzisz ze mną, że trochę inaczej się gra właśnie na 2 osoby, a trochę inaczej na 3-4 i na 3 trochę też inaczej właśnie niż na 4, ale to co mówiłem, tak, o tej podziale, tak, tego jedwabnego szlaku na wschód-zachód, ale no, mi się wyśmienicie gra w każdym składzie osobowym. Natomiast też rozumiem, że mówię, niektórzy mogą trochę bardziej lubić dwuosobowo grać, albo właśnie nie lubić dwuosobowo, tylko 3 albo 4. No też często się spotykam z czymś takim, że najlepiej się na 3 osoby na przykład gra właśnie, bo na 2 osoby jest za szybko się gra kończy. ciasno, a na 4 za luźno, za chaotycznie. A na 4 za trudno jest na przykład wygrać, tak, czyli na przykład często się Coś tym zaplanować. tiebreakerem. Za ciężko jest zaplanować i za długo się na przykład, za duży jest downtime. Nie? Takie też zarzuty słyszałem. No dobrze. Podsumujmy jeszcze może w kontekście innych paksów. Jak ty widzisz Pax Renaissance? No, chyba najczęściej pojawia się opinia, że Pax Renaissance jest najlepszy z paksów, nie? Wśród ludzi, którzy lubią paksy, grają w paksy, uważają, że to jest kwintesencja tej serii gier. Ukoronowanie Coś w tym takie. jest, tak. Coś w tym jest, mimo tego ciężaru, tych ilości zasad, to możliwości, które nam daje, to rzeczywiście i nie jest tak, powiedzmy, abstrakcyjna jednak mimo wszystko, tak jak Transhumanity. Ja na przykład Porfirianę i Transhumanity lubię na 2 osoby, bo tam mi pasuje ta sytuacja w Transhumanity, ta abstrakcyjność opracowywania tych patentów kontra powiedzmy bójka 2 gangów w Porfirianie, nie? To mi pasuje. Nie potrzebuję tam, że tak powiem, trzeciego gracza. Tutaj w renesansie ten trzeci gracz wprowadza ciekawe możliwości, ale no jak ty oceniasz tego Paxa w kontekście innych? No, mam nadzieję, że jeszcze nagramy o Porfirianie, nie? Tam Tak, została nam jeszcze Porfiriana. W Porfirianie porównanie właśnie partii, zwłaszcza dwuosobowych i więcej niż dwuosobowych, to tutaj ja się skłaniam ku temu, że Porfiriana lepiej działa na więcej niż 2 osoby, coraz bardziej. Jest ciekawsza i bardziej dynamiczna na więcej niż 2 osoby, ale to przy Porfirianie. A porównując jeszcze, wiesz co, ja jestem w stanie sobie jak najbardziej wyobrazić, że dla części osób te gry będą do siebie zbyt podobne, zwłaszcza Porfiriana, Pamir i Renesans. I na przykład jeżeli grali we wszystko, to stwierdzą, że któraś im się najbardziej podoba i tylko jedna im wystarczy w zupełności w kolekcji z tych gier, bo one mają pewne podobieństwa między sobą. Ja na przykład stoję gdzieś po tej stronie, tylko mówię, no ja jestem bardzo dużym fanem, tak, absolutnie nie jestem obiektywny, tak, jestem takim grupi, tak, paksowym. Każda z tych gier jakby ja duże różnice czuję pomiędzy tymi grami i one są dla mnie na tyle różnorodne, że z przyjemnością każdą zagram, praktycznie każdą chciałbym mieć w kolekcji. Ale jakoś je będziesz stopniował też w obrębie samych paksów. Tak.
A wracając, z ciężkim sercem dam renesans, znowu, tak, z tym pistoletem przyłożonym do skroni, dam renesans na samym topie, bo Bo jest to tylko nie najlepszy dla ciebie Pax, ale też jedna z lepszych gier w ogóle, które grałeś, które masz w Tak. kolekcji, tak? Tak. Natomiast tuż za bym umieścił gdzieś Pamir i Transhumanity. Ciężko mi też powiedzieć tak, naprawdę musiałbym się bardzo mocno zastanowić, jeżeli musiałbym wybierać między nimi, bo one już tak mocno się między sobą różnią. No właśnie, Transhumanity jest inne zdecydowanie. Jest Paxem. bardziej taka, Transhumanity jest bardziej ekonomiczne i dużo więcej jest takiej niebezpośredniej interakcji, takiej sprytnej, chociaż też powiedziałbym złośliwej czy takiej agresywnej, nie? Więc to też jest, wiesz, to jest coś takiego bardzo wyjątkowego, jeżeli chodzi o gry, powiedzmy, ekonomiczne. Tam jest rysy fabularne, że to jesteśmy, znaczy fabularny setting po prostu, czy jak to nazwać, konkurującymi ze sobą takie startupami, czy po prostu korporacjami, walczącymi o patenty różne, nie? Tak. I robią sobie brzydkie rzeczy nawzajem, żeby tylko tą konkurencję osłabić, spowolnić, czy podnieść im ceny. Natomiast wiesz, na przykład bardzo duży miałem, bo Pamir jest bardziej podobny do renesansu, nie? Bo mówię, Transhumanity dosyć mocno się wyróżnia na tle tych pozostałych paksów. Porfiriana najniżej w tym momencie, przynajmniej dwuosobowo zwłaszcza oceniam, a najwięcej gram dwuosobowo, więc jakby wieloosobowo ciężko mi tak w ogóle by było wycenić. Dlaczego Pamir trochę niżej bym dał niż renesans? Znaczy tak, na pewno jest dużo bardziej przystępny, więc wyobrażam sobie taką sytuację, że mam gracza, który bardzo chętnie zagra w Pamir, ale renesans go już przytłacza, daną osobę, i wtedy no to nie mam z tym wielkiego problemu, bo Pamir mi się, dwójka, tak, druga edycja bardzo mi się podoba. Dlaczego trochę wyżej stawiam renesans? Bo No emocje po prostu większe. Jeszcze bardziej cię nakręca, czujesz tą wiesz adrenalinę? co? No, to naprawdę, to już jest bardzo jakieś takie subiektywne, jako całokształt, nie? Na przykład może dlatego, że jest nieco bardziej jeszcze strategiczny, nieco mniej jest nieprzewidywalny losowy, nie? No bo jednak na przykład w Pamirze, zwłaszcza w grach dwuosobowych, bardzo często są te podwójne dominacje, nie? Że gracze tak ze sobą się przyciągają, że wiesz, każdy liczy na to, że ta podwójna dominacja na przykład wskoczy wtedy, kiedy moje jest na wierzchu, tak? Bo przyciągamy tą linę. Przy czym to znowu, nie? To tak na takim niskim poziomie grania, bo na wyższym poziomie grania już widzisz na przykład, że musisz zacząć ryzykować bardziej, bo jest większa szansa, że teraz właśnie w turze przeciwnika wyjdzie ta podwójna dominacja, nie? Więc to też jakby ta gra wchodzi na jeszcze wyższe poziomy no takiego hardkorowego już gamingu. Ale mówię, raczej jako po prostu całokształt, tak? Że jeżeli mam gracza, który bardzo dobrze gra, zna Pamira, bardzo dobrze gra, zna Renesans i przychodzimy i zastanawiamy się, którą z nich odpalić, to wezmę Renesans. Może nawet dlatego, wiesz, że przez to, że właśnie dużo trudniej jest, że tak powiem, wyhodować sobie, tak, brzydkie słowo, współgracza do Renesansu, właśnie ze względu na tą trudność, tak, wielopoziomową trudność, zasady, ale też sposób wykorzystywania tych zasad, grania strategicznego, tak, takich wykorzystywania smaczków do Renesansu niż do Pamira, bo Pamir jest dużo bardziej przystępny, nie? Więc może to, widzisz, to może być taki języczek uwagi, być może. No, dla mnie Renesans ma trochę poczucie grania w LCG, do którego nie muszę budować talii, bo talia buduje się sama, nie? Tak. O, to też jest ciekawe. A dzięki temu każda partia będzie inna po prostu, dzięki tej różnorodności w talii. W Pamirze na przykład ja bardzo mocno czuję ten vibe CDG, nie? Gdzie w CDG-ach, tak na przykład Labirynt, Zimna Wojna, zagrywamy często karty dla eventu. Nie? W Pamirze bardzo dużo kart się zagrywa dla, w cudzysłowie, eventu, tak? Czyli tego, co one wprowadzą na planszę. Z Tableau się też korzysta, ale wydaje mi się, że nieco mniej, a w Renesansie ten balans jest według mnie większy. Nie? Wiele kart się zagrywa dla tych one-shotów, dla tych bomb, czyli też eventów, odpowiedników, ale też jeszcze później wydaje mi się, że to Tableau
jeszcze mocniej pracuje. Bardzo mi się podoba, jak w Famirze został ten rys historyczny wprowadzony w karty. To znaczy, na przykład w Heracie jest więcej kart handlowych, nie? Bo tam było tak. tam Na bogato. źródło tych targowisk i tak dalej, nie? Więc tutaj widać te Werle też takie jak W Kandaharze więcej uwielbiają bandytów. historię. No. Także no, to są gry od dwóch różnych twórców, ale mają ten sam gdzieś sznyt, Wiesz, tą interakcję. Werle w ogóle zrobił Pamira zainspirowany Porfirianą i wiesz, Porfirian to jest jedna z jego absolutnie najukochańszych gier. Oni przecież wydał w ogóle pierwszego Pamira właśnie u Eklunda. Eklund mu zresztą na pewno pomagał dewelopować tą grę, nie wiem czy też troszeczkę nie designować, a później przecież mnóstwo mechanik wziął Eklund z Pamira i tam troszeczkę podmieniał do renesansu, tak? No przecież sami ci biskupi, tak? To jest praktycznie kopia szpiegów Szpiedzy. z Pamira, tak? Mechanika biskupów. Cała mapa, prawda? Wprowadzenie mapy, na której Czy te gramy. chodzenie właśnie szpiegami po tablo przeciwników, nie? Tak, Też fajnie. Także no widać, że oni tutaj, ta współpraca obopólna bardzo, bardzo fajnie im wyszła, tak? No bo to są fenomenalne gry obydwie, nie? Oni obydwaj poszli w swoje strony, ale no fajnie, że się gdzieś tam spotkali, tak? Na pewnym etapie swojej kariery. I w ogóle, poczekaj, to jest chyba pierwsza gra Cola Werle, nie? Pax Pamir, jeżeli się nie mylę. Nie wiem. Więc wiesz, to też fajnie, że... Nie szerzmy fake newsów w razie czego, niech ktoś poprawi. Nie chcę tutaj czegoś takiego gadać, że gdyby nie Eklund, to by nie było Cola Werle, ale no wiesz, zupełnie inaczej by się mogła ta historia potoczyć. Przy czym Dobra. też nie oszukujmy się, nie? Że Pamir 1 no to była gra bardzo niszowa, nie? Bo raz, że PAX, które są grami niszowymi, dwa, że PAX są jakimś Afganistanie. Były grami niszowymi. To cóż. To, że dzisiaj są tak popularne, to też świadczy być może o zmęczeniu trochę tym mainstreamem, bo tak naprawdę my szukając tych gier, szukaliśmy czegoś innego, nie? No i dzisiaj Tak. mam wrażenie, że tych osób, które szukają czegoś innego jest po prostu na tyle Więcej. dużo, że... Tak. Ale ja bym powiedział nie zmęczenie mainstreamem. Zmęczenie w kółko odgrzewaniem tego samego kotleta. I robieniem, wiesz, 7 wody po 7 wodzie po No 7 to, wodzie po to się kisielu. rozumie przez to, co powiedziałem, że no, ten mainstream często właśnie po prostu to jest inna okładka tej samej gry. Tak, klon, remix. I to taki delikatny remix, nie? Nie na zasadzie, że wiesz, biorę Michaela McDonalda i robię G-Funk Regulate, tylko zresztą też akurat może taki wielki, tylko na zasadzie biorę właśnie gotowy kawałek i tylko zmieniam wokal, nie? Coveruję, dodaję. covery na przykład, tak. I tym pozytywnym akcentem żegnamy naszych miłośników euro, którzy nas słuchali do tego. Nie mogło się obyć bez plucia, ale nie, my właśnie nie plujemy na euro, plujemy Nie, zachwalamy na, to, co na gry kochamy. No. Nie, na gry wtórne. Jak się pojawi PAX, który jest wtórny, który nic nie wnosi, to ja nie, wiesz, no ja na przykład... No, o Pax Wikingu nie rozmawiamy. Ja nie grałem w PAX. No ale z jakiegoś się powodu nie też nie grałeś. To też prawda. Ty grałeś, prawda? I też byłeś jedną z tych osób, które mnie tam jakoś specjalnie nie zachęciły. I ja jeszcze raz, wtórności, tak? Na wtórność przynajmniej Bez ja pluję. względu na Ty gatunek, też, nie? Bez względu na gatunek, bez względu na designera, nie ma świętości w tym podcaście. Jest, no, Splotter też poleciał z ostatnim. Nawet na hitem. współprowadzących dostaną. Znajdzie się sznur na każdego, tak? No. Już tam widzę, wąsa zapuszczasz. Tak, i coś jeszcze Przyjdą po ciebie. na głowie coraz ten, to tak, rewolucja zawsze zjada swoje dzieci, ale no i taki przykład najprostszy to jest to, że na przykład u Eklunda, tak, jak zawsze jestem ciekaw, co on tam wypluje, wyprodukuje, tak, na przykład gry z serii BIOS mnie nie zachwycają, co najmniej mnie nie zachwycają, żeby nie powiedzieć, że nawet rozczarowują. Ale też, ale zostawiają tą chęć jednak mimo wszystko poznanie, gdyby było więcej czasu, no to pewnie byśmy dali im jeszcze jedną szansę, żeby spróbować, no ale niestety musimy bardzo mocno wybierać, więc te gry, o których mówimy, to są zazwyczaj takie, no
perły po prostu, dla nas oczywiście, nie? Z którymi się chcemy podzielić. Mam nadzieję, że udało się to usłyszeć w tych 2 odcinkach, no i zapraszamy do kolejnych. Jeśli wam się podobało, to dajcie łapkę w górę, bo to też, tak jak mówię, jest dla nas znak, że było ok. Komentarze piszcie, nie? Bo komentarze. I ja też mam prośbę, bo tutaj widzisz, ja na przykład tych pytań w ogóle nie znałem, także tutaj szły na bieżąco. Zarzutów? Zarzutów, tak, ale nie takie bzdury już człowiek na kolanie płodził, ecie-pecie, na taborecie, ale zwłaszcza na przykład ten pierwszy chyba zarzut, który dałeś o te prawdy historyczne. Jestem bardzo ciekaw, a myślę, że są u nas osoby, które niekoniecznie może studiowały historię, ale gdzieś się interesują historią, no bo mówię, ja jestem laikiem, jeżeli chodzi o te sprawy, więc tylko powtarzałem to, co gdzieś tam usłyszałem, więc jestem ciekaw, jak to naprawdę wygląda, na przykład właśnie praca ze źródłami, bo być może w ogóle bzdury kompletne, to też fajnie, jakbyście napisali w komentarzach, to się gdzieś tam podepnie, żeby to było widoczne. No bo fajnie też gdzieś samemu się dowiedzieć i gdzieś szerzyć, tak, że tak powiem, właśnie te rzeczy bliższe prawdy. I tak naprawdę do wszystkiego, tak, o czym tutaj mówimy, jeżeli się nie zgadzacie, jeżeli macie inne zdanie, jeżeli się zgadzacie, to też to śmiało piszcie te komentarze, nie, to ja bardzo lubię, nie, i pomalutku będę odpisywał, tylko nie chcę byle czego, tylko na spokojnie, więc to może zająć parę tygodni, ale w końcu się odszczekam. No dobra, i mam nadzieję, że uda się nam nagrać jakąś taką partię ala szkoleniową i żeby troszkę pokazać właśnie jak to wygląda. Ale zobaczymy, no na razie czekasz na swojego potomka, Konrada I, więc... O, dla Marcelki to jest, także już na antenie padło. No widzisz, wbiłeś mnie teraz z rytmu. Rozmarzyłeś. Tak, właśnie, bo były komentarze, tak, właśnie z pytaniami, czy tam prośbami, żeby nagrać rozgrywkę. Bardzo byśmy chcieli, jak zawsze to się wszystko rozbija tylko o jedną rzecz, o czas, tak, o to, żebyśmy mogli się spotkać we dwóch, więc jest ciężko, ale będziemy walczyć. Nie? Być może po prostu będzie to w 2030, ale pewnie kiedyś No, do tego czasu już wszyscy zainteresowani kupią i sprzedadzą swój egzemplarz, ale my chętnie przyjmiemy w dobrej cenie używkę polską. To jest jedna rzecz, a druga no taka jest kolej rzeczy. No. Hej. Dzięki serdecznie. Do usłyszenia, hej.